Witajcie! W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na totalnie rajską wyspę. Maki Habry, a nie... O, co to w ogóle jest? Jakaś bezludna wyspa z palemką. Odpowiem Wam na pytanie. Zapytacie się klasycznie, skąd pieniądze? Spotkamy dzikie zwierzęta, poznamy moc Morza Karaibskiego. I przyłamiemy strach i zobaczymy kanał panamski z lotu ptaka. Myślę, że to jest całkiem spoko miejsce, by powiedzieć, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. Idziemy? Vamos? Z Manuel Antonio w Kostaryce pojechaliśmy do miejscowości David w Panamie. Podróż minęła relatywnie szybko, ponieważ jak zwykle widoki za oknem były co najmniej hipnotyzujące. Pod wieczór dojechaliśmy do miejscowości David, gdzie zainstalowaliśmy się na jedną noc w tym przydworcowym hotelu. Myślę, że pokój oddaje dokładnie to, jak czułam się w tym miasteczku. Trochę podróż w czasie, trochę wzruszający obskur. I jeszcze przed snem wyskoczyliśmy na kurczaka z takiego oto rożna. A rano ruszyliśmy już bardzo lokalnym minibusem w wielogodzinną podróż. Szybko okazało się, że będziemy przecinać pasmo górskie i znów niespodziewanie wjedziemy na wysokości, które przyprawiają mnie o szybsze bicie serduszka. Przejechaliśmy przez te góry. Ja jestem na Villamarine, ale w ogóle mnie nie ścięło. Nie wiem, o co chodzi. I nas wysadzili gdzieś, nie wiem gdzie. Powiedzieli, że za 7 minut luncha. No ale luncha to jest taka łódka, więc nie wiem, jak do niej dotrzemy, bo ja tu wody za bardzo nie widzę. Przejazd był spoko, ale byliśmy jakoś bardzo wysoko. Nie przewidywałam tego. Chyba muszę nauczyć się sprawdzać trasę i mapy. A już po chwili podjechała po nas taksówka, która zabrała nas do portu. A tam od razu wsadzili nas na łódź i z zawrotną prędkością, taką, że myślałam, że mi rzęsy powyrywa, popłynęliśmy ku archipelagowi Bocas del Toro. I tak przez godzinę. Kumacie, jaka zabawa? Jesteśmy w Bocas del Toro i mamy dzisiaj taki dzień organizacyjny, więc właśnie przed chwilą byliśmy w kafejce internetowej. Zapytam się Tomka, kiedy był ostatnio w kafejce internetowej? Ubiegłym stuleciu zdecydowanie. Więc fajnie, bo udało się wydrukować pełnomocnictwo do rozliczania PIT-ów. Całe to miasteczko zdaje się być jednym wielkim placem budowy, ponieważ nie udało nam się znaleźć poczty, to znaczy na Google'ach istnieje, ale tak naprawdę jej tam nie ma. Informacja turystyczna zamknięta, a dzisiaj jest taki dzień organizacyjny, więc idziemy sobie na piechotę na lotnisko. Bo wiecie, na lotnisko mamy 5 minut pieszką. Wejście do czyjegoś domku. Po kamyczkach, pyk, pyk. Widać kawałek samolotu i chyba jest lotnisko. W sensie na pewno jest lotnisko. To w ogóle tak, my stoimy sobie na jakiejś drodze, która się w ogóle buduje. Po lewej są te samoloty. Tu przed chwilą dowiedzieliśmy się od pana, ile kosztuje i czy są miejsca. A to już jest pas startowy. Ja w ogóle panicznie boję się latać, tak? Byłam u lekarza, dostałam prochy na loty, bo na tyle nie ogarniam. Więc żeby wsiąść do jakiegoś małego, rozklekotanego samolociku gdzieś na karaibskiej wyspie tylko po to, żeby przelecieć szybko do stolicy, zamiast się telepać 12 godzin autobusem,
14. 16. No nie wiem. No nie wiem. Przyjrzyjmy się, gdzie my w ogóle jesteśmy. Bocas del Toro to fascynujący archipelag i prowincja w północno-zachodniej Panamie, nad Morzem Karaibskim. Bocas del Toro to nie tylko miasto, ale też archipelag składający się z ponad 200 wysp i wysepek. Mimo że to Panama, klimat, kuchnia i kultura mocno przypominają Karaiby. W Parku Narodowym Marino Isla Baslimentos można spotkać żółwie morskie, delfiny, manaty, a także słynne czerwone żaby, rana rocha, endemiczne dla tego rejonu. Pokażę Wam je dokładniej pod koniec tego odcinka. W przeciwieństwie do niektórych kurortów Karaibów, Bocas del Toro zachowuje stosunkowo niski poziom komercjalizacji. Nie ma tu dużych hoteli sieciowych ani lotnisk międzynarodowych. Na wyspie lądują tylko małe samoloty lokalne. Co Wam jeszcze pokażę? Unikalną cechą regionu jest gęsty las tropikalny, który często rośnie aż do samej linii brzegowej, co tworzy wyjątkowy kontrast między plażą a dziką dżunglą. Na początku zabrano nas do zatoki, w której można spotkać delfiny. I faktycznie zaobserwowaliśmy kilka i popłynęliśmy dalej. Na morzu płynięcie tą łódką było już nie lada przygodą, co możecie zaobserwować w moim nerwowym uśmiechu. Aż w końcu, proszę Państwa, dopłynęliśmy do rajskiej wyspy. I kiedy mówię rajskiej, mam na myśli naprawdę totalnie stereotypowy raj. Zdaje się, że wylądowaliśmy w raju wycieczek podróżnych, katalogowych. Tak, wygląda na to, że wylądowaliśmy na okładce Rainbow Tours. Dokładnie tak. Tomaszek zbił się do do raju. Myślę, że to jest całkiem spoko miejsce, by powiedzieć, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. Bo ta podróż wcale nie jest taka krótka. Tak na serio, to naprawdę ta podróż nie jest wcale taka krótka, tylko że nie mamy w ogóle planu, w sensie właśnie zdecydowaliśmy, że będziemy zmieniać kontynent, a po chwili jeszcze jeden. Jedyny plan mieliśmy taki, żeby kupić bilet w jedną stronę do Meksyku, zobaczyć sobie tą Amerykę Centralną i że się zobaczy. Mieliśmy założenie, że może jak nam się spodoba, nie wiem, wioska w Gwatemali, to zostaniemy tam przez miesiąc. Jak nam się hajse skończą, to przylecimy do Polski na garnuszek do rodziców, albo po prostu posiedzieć fajnie sobie na polskiej wsi, co lubię najbardziej na świecie ze wszystkich miejsc. No, także jeszcze trochę pojeździmy. Ta przerwa od pracy to trochę będzie trwała. Także, no, ja nigdy tego nie mówiłam, ale no, zapraszam na tę przygodę. Ja w ogóle już się trochę nauczyłam, czyli w Belizę tak się zjarałam na plecach, że teraz to już tylko ta bluzka, którą tam też zakupiłam na ramiona i chyba jest przypływ. Zapytacie się klasycznie, skąd pieniądze? Ciężko zarobione. Naprawdę ciężko. Dopiero teraz po 3 miesiącach zaczęłam wpadać w tryb podróżniczy. Na tyle siedział we mnie stres i jakieś traumy,
pracy. No po co oszczędności, kiedy można popodróżować i zainwestować w serce i ducha. W ogóle do tej podróży tak sobie myślałam, płynęliśmy tą łódką, żeby się tu dostać i sobie myślałam o tym, co spakowałam. No i oprócz spakowania różnych rzeczy to było też ostre przygotowanie, wiecie, lekarze, dentysta, ginekolog, te sprawy, ale też poszłam na terapię. Przez 10 miesięcy chodziłam, spotykałam się z Agnieszką raz w tygodniu, moją terapeutką, i dopiero na koniec terapii kupiliśmy bilety i wyjechaliśmy. Także jakbyście się mnie zapytali, co spakować w podróż, to bym powiedziała lornetkę, bo tego nie wzięłam. I gotowość umysłu, że zabiera się ze sobą wszystkie problemy, nawet do raju. To by było na tyle wątku pod tytułem Paula Coelho. Jesteśmy na wyspie, która jest parkiem narodowym, więc nie ma tutaj żadnych noclegów, knajp itd. Trzeba płacić za wstęp $10. Można te bilety robić tylko online, nie można ich kupić tu na miejscu gotówką. Dostać się to też nie jest super najłatwiej. To są mega fale i to jednak jest morzko. Płynęliśmy sobie dzisiaj tą łódką i bujało. Myślę, kurczę, no tyle razy się napływałam łódką z tatą po jeziorach w Szwecji. I nagle mnie uderza, kurde, przecież jesteśmy na morzu, to trochę inaczej jest. Trochę jak debil przyczepiłam ten mikrofon do czapki, ale się bardzo z tego ześlizguję. Dobra, powiem wam jak tutaj w ogóle dotarliśmy. Popłynęliśmy na wycieczkę jednodniową. Najpierw nam pokazali delfiny, popłynęliśmy do Zatoki Delfinów. Nie wiem jeszcze, czy to jest jakoś moralnie dobre i ekologiczne i takie, wiecie, przyjazne dla delfinów. Nie wiem. Obserwowaliśmy je z daleka, były tylko 2. Czy tam kilka. Potem opłynęliśmy, zatrzymowaliśmy łódkę gdzieś na rafie i można było sobie popływać na rafie. Ja nie miałam ochoty jakoś wskakiwać tam. Jedna z uczestniczek powiedziała, że no niestety rafa jest bardzo połamana i martwa. W większości, że jest mało kolorowa, mało rybek. A następnie przypłynęliśmy tu, czyli na wyspę, gdzie można przypłynąć tylko na 2 godziny. Płaci się $10 wstępu. No i jesteśmy. Chyba w raju. Podobno. Nie wiem, dla mnie rajem jest polska wieś, a nie tam, wiecie, maki chabry, a nie, co to w ogóle jest? Jakaś bezludna wyspa z palemką. Gorąco, człowiek się poci, zdjąć tego nie mogę. Już się spalę plecy tak, że będę potem płakać przez 3 dni. No i idź pan, co to ma w ogóle być? Spójrzcie, obrócę obraz w telefonie. To widzę przed sobą. Gorąco, Tomaszek nie wiadomo gdzie jest. I co, przyjechalibyście tu? Jakby co kosztowało to $30?
za te wszystkie tam łódkę i zatrzymywanie się na różnych atrakcjach, plus $10 za wstęp do tego parku narodowego. Bilety można kupić tylko online, nie da się ich na miejscu, więc warto to zadbać wcześniej. Sí, muy bien, gracias. Następnie wróciliśmy na naszą wyspę. Pogoda się zmieniła i spadł cudowny, tropikalny deszcz. Następnego dnia, kiedy się wypogodziło, popłynęliśmy na inną wyspę, by zobaczyć Red Frog Beach, plażę czerwonych żab. Jak zwykle miałam swoje momenty antyekscytacji na łodzi. Wierzcie, że i tak filmowałam tylko wtedy, kiedy robiło się na tyle spokojnie, bym mogła przestać się trzymać nerwowo burty i mieć wolną rękę do filmowania. Przyjechaliśmy do plaży, ale niestety rozładował mi się mikrofon. Drugi mikrofon, mój zapasowy, został popłynięty przez Morze Karaibskie przedwczoraj. Niestety, bardzo nie chciałam zaśmiecać morza, to mnie chyba najbardziej martwi, bo mikrofon to sobie mogę kupić. No i są duże fale. Trochę pada. W ogóle się zorientowałam, że to nasz ostatni raz z Morzem Karaibskim, bo zaraz będziemy już się przemieszczać tak, że będziemy po stronie pacyficznej w sumie. Pacyfik. I potem już zmieniamy kontynent i smuteczek. Ja bardzo lubię to Morze Karaibskie. Trzeba będzie tu wrócić koniecznie. To w ogóle, mili moi, jest od teraz moja absolutnie najulubieńsza plaża. Mam tu wszystko. Morze Karaibskie, piękny złoty piasek i las deszczowy. Chciałam tylko powiedzieć, że jest to zdecydowanie plaża w top moich 3 na całym świecie. Top 3, zdecydowanie. Mega. Idziemy? Vamos? Red Frog Beach wzięło swoją nazwę od występujących tu żab. Toksyczne, ale przepiękne i udało nam się znaleźć ścieżkę, gdzie było ich bardzo dużo. Potocznie nazywana żabą truskawkową, z angielskiego Strawberry Poison Dart Frog. W Panamie lokalnie nazywana rana roja, czerwona żaba. Najczęściej spotykana forma ma czerwone ciało z niebieskimi kończynami, jednak ten gatunek wykazuje ogromną zmienność barw. Są one trujące. Skóra tych żab zawiera alkaloidy, które odstraszają drapieżniki. Ich toksyny nie są śmiertelne dla człowieka, ale mogą powodować pieczenie i podrażnienia. Co ciekawe, żaby te pozyskują toksyny z diety, jedząc m.in. małe owady i roztocza. W niewoli tracą trujące właściwości.
Jak to w lasach deszczowych musi padać, nie? Nie wiem na ile słychać, bo pewnie słychać głównie silnik. Jeszcze spokojnie wypłyniemy przez mangrowce, a potem już telefon muszę schować, bo będę panikować. Taka prawda. I przyszedł ten dzień. Pamiętacie z początku filmu, kiedy opowiadałam wam, jak bardzo boją się latać? I to jeszcze samolotem z małej karaibskiej wyspy? No to zapraszam. Przynajmniej jedno z nas się cieszy. Buen día, damas y caballeros. La puerta de esta aeronave ha sido cerrada. Por favor, apague y guarde todo con Air Panama. Przez łzy to tak naprawdę się śmiałam, bo widoki były przepiękne. Lot trwał niecałą godzinę, a pod koniec mieliśmy przepiękny widok na statki kontenerowce przy kanale panamskim. Wylądowaliśmy. Tak. Puchar 50 to jest bardzo dobry samolot. Belgijski. Belgijski. Holenderski. Tata mówił, że belgijski. Co i tata? Ciepło tu. Jeszcze tylko popisowe obwąchanie naszych bagaży przez psy i o, witamy w Panama City.